guys, travel with me on my channel. W październiku 2025 roku postanowiliśmy odwiedzić po raz kolejny cudowną Italię. Tym razem padło na Sycylię i na miasteczko Messyna. Messyna to miasto, które przetrwało wszystko: katastrofy, potwory i legendy Sycylii. Kiedy większość turystów przybywa na Sycylię, ich myśli natychmiast kierują się ku Palermo, Catanii, Taorminie albo majestatycznej Etnie. Tymczasem jest miejsce, które wielu podróżnych mija niemal bez zatrzymania. Miasto będące dosłownie bramą do Sycylii. Miasto, które przez tysiące lat było świadkiem wojen, katastrof naturalnych, legend i wydarzeń zmieniających bieg historii Europy. To właśnie Messyna. Położona na północno-wschodnim krańcu Sycylii, oddzielona od włoskiego lądu zaledwie kilkoma kilometrami wody, Messyna od wieków była jednym z najważniejszych portów Morza Śródziemnego. Dziś mieszka tutaj ponad 220 000 osób, co czyni ją trzecim największym miastem Sycylii oraz jednym z największych miast całych Włoch. Ale Messyna to nie tylko port. To miejsce, gdzie historia spotyka się z mitologią, gdzie starożytne potwory miały podobno czaić się pod powierzchnią morza, a mieszkańcy wielokrotnie podnosili swoje miasto z ruin. Zapraszam do niezwykłej podróży przez jedno z najbardziej fascynujących miejsc Italii. Każdy, kto przybywa promem z włoskiego lądu, najpierw widzi właśnie Messynę. Cieśnina messyńska, która oddziela Sycylię od Kalabrii, jest w największym miejscu szeroka zaledwie około 3 km. Prom potrzebuje mniej więcej 15 minut, by przepłynąć z jednego brzegu na drugi. To niewielka odległość, ale przez tysiące lat stanowiła granicę pomiędzy dwoma światami. Już starożytni Grecy dostrzegli strategiczne znaczenie tego miejsca. Kontrola nad cieśniną oznaczała kontrolę nad handlem, flotami wojennymi i podróżami pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią Morza Śródziemnego. Nic więc dziwnego, że o Messynę walczyli niemal wszyscy wielcy gracze historii: Grecy, Kartagińczycy, Rzymianie, Bizantyjczycy, Arabowie, Normanowie, Hiszpanie i Francuzi. Każdy pozostawił tutaj swój ślad. Messyna to miasto wielu kultur. Pierwsi greccy osadnicy pojawili się tutaj około VIII wieku przed naszą erą. Miasto nosiło wtedy nazwę Zankle, co oznaczało sierp. Nazwa pochodziła od charakterystycznego kształtu naturalnego portu. Później przyszli Rzymianie, którzy uczynili z miasta ważny punkt swojej sieci handlowej. Po upadku Imperium Rzymskiego Messyna przechodziła z rąk do rąk. Przez stulecia rządzili nią Bizantyjczycy, a następnie Arabowie, którzy przynieśli na Sycylię wiele nowych technologii, metod uprawy oraz elementów kultury. Jednak szczególnie ważny okres rozpoczął się w XI wieku, kiedy wyspę zdobyli Normanowie. To właśnie wtedy powstała jedna z największych dum miasta – monumentalna katedra. To katedra, która odrodziła się z ruin. W samym sercu Messyny znajduje się właśnie ta imponująca katedra, znana jako Duomo di Messina. Pierwsza wersja świątyni została ukończona w XII wieku za panowania normańskiego króla Rogera II. Przez stulecia była symbolem bogactwa i znaczenia miasta. Niestety los nie był dla niej łaskawy. Trzęsienia ziemi, pożary i bombardowania wielokrotnie zamieniały ją w ruinę. Za każdym razem mieszkańcy odbudowywali ją niemal od podstaw. Dzisiaj szczególną uwagę przyciąga ogromna dzwonnica
z jednym z największych zegarów astronomicznych na świecie. Każdego dnia w południe tłumy turystów gromadzą się przed wieżą, aby obserwować niezwykły spektakl mechanicznych figur. Lwy ryczą, kogut pieje, postacie świętych poruszają się, a cały mechanizm przypomina gigantyczny teatr działający z niezwykłą precyzją. To jedna z największych atrakcji Messyny. W 1282 roku Sycylia eksplodowała gniewem. Mieszkańcy wyspy mieli dość francuskich rządów Karola Andegaweńskiego. Wydarzenie znane dziś jako nieszpory sycylijskie rozpoczęło się w Palermo, ale szybko ogarnęło całą wyspę. Messyna odegrała w tym konflikcie szczególną rolę. Miasto zostało oblężone przez potężne siły Karola I Andegaweńskiego. Francuski monarcha był przekonany, że szybko zdobędzie port i stłumi bunt. Stało się jednak inaczej. Mieszkańcy bronili się z niezwykłą determinacją. Pomimo przewagi przeciwnika, Messyna wytrzymała oblężenie. To zwycięstwo stało się jednym z symboli sycylijskiej walki o niezależność. Do dziś wydarzenia te są ważnym elementem lokalnej tożsamości. Teraz przechodzimy do jednego z najbardziej ponurych rozdziałów historii miasta. Rok 1347. Do portu w Messynie wpływają statki handlowe uciekające z terenów opanowanych przez tajemniczą chorobę. Marynarze są ciężko chorzy. Wielu z nich już nie żyje. Nikt jeszcze nie wie, że wraz z nimi przybywa jedna z największych katastrof w dziejach ludzkości – dżuma, później nazwana czarną śmiercią. Choroba błyskawicznie rozprzestrzenia się po mieście. Następnie trafia na włoski ląd i dalej do kolejnych krajów Europy. Historycy uznają Messynę za pierwsze miejsce w Europie Zachodniej, gdzie odnotowano epidemię czarnej śmierci. W ciągu kilku następnych lat zaraza zabije dziesiątki milionów ludzi. Niektórzy szacują, że Europa utraciła nawet 1/3 swojej populacji. A wszystko zaczęło się właśnie tutaj. Jednak historia Messyny to nie tylko fakty. To także świat legend. Już starożytni Grecy byli zafascynowani niebezpiecznymi prądami morskimi cieśniny messyńskiej. Wirujące wody, zmienne prądy i zdradliwe fale sprawiały, że żegluga była niezwykle niebezpieczna. A skoro nie potrafiono wyjaśnić tych zjawisk naukowo, pojawiły się mity. Po jednej stronie cieśniny mieszkała Scylla. Według legendy była niegdyś piękną nimfą. Zazdrosna czarodziejka Kirke przemieniła ją jednak w przerażającego potwora o wielu głowach. Po drugiej stronie czaiła się Charybda. Morska istota ukarana przez Zeusa wiecznym pożeraniem ogromnych ilości wody. 3 razy dziennie miała pochłaniać morze, tworząc śmiertelne wiry. Greccy żeglarze bali się obu stworzeń. Od ich imion pochodzi zresztą znane powiedzenie: znaleźć się między Scylą a Charybdą, czyli pomiędzy dwoma równie niebezpiecznymi zagrożeniami. Ale nawet dziś cieśnina potrafi wyglądać magicznie. Od czasu do czasu występuje tutaj niezwykłe zjawisko optyczne, zwane Fata Morgana. Przy odpowiednim układzie temperatur powietrza światło załamuje się w taki sposób, że wybrzeże Kalabrii wydaje się unosić w powietrzu. Pojawiają się dziwne wieże, zamki, mosty i budowle, które w rzeczywistości nie istnieją. Dla dawnych mieszkańców był to dowód działania magii. Niektórzy wierzyli, że widzą pałace wróżek albo zaczarowane miasta unoszące się nad wodą. Dzisiaj wiemy, że to niezwykła iluzja optyczna,
ale jej widok nadal robi ogromne wrażenie. Najbardziej ukochaną legendą mieszkańców Messyny jest jednak historia Colapesce. Według opowieści żył kiedyś młody rybak, który potrafił nurkować lepiej niż ktokolwiek inny. Spędzał tyle czasu pod wodą, że ludzie zaczęli mówić, że jest bardziej rybą niż człowiekiem. Stąd jego przydomek Colapesce, czyli mniej więcej Mikołaj Ryba. Wieść o jego niezwykłych umiejętnościach dotarła do króla Fryderyka II. Władca postanowił sprawdzić legendę. Kazał wrzucać cenne przedmioty do morza, a młody nurk bez problemu je odnajdywał. W końcu król rzucił do wody własną koronę. Colapesce zanurkował bardzo głęboko. Kiedy wrócił, opowiedział coś niepokojącego. Twierdził, że cała Sycylia spoczywa na 3 ogromnych filarach, a jeden z nich jest poważnie uszkodzony. Aby uratować wyspę przed katastrofą, chłopak zanurkował ponownie i już nigdy nie wrócił. Legenda mówi, że do dziś znajduje się pod Sycylią i własnymi ramionami podtrzymuje pękający filar. Jeżeli mieszkańcy Messyny są znani z jednej rzeczy, to z niezwykłej odporności. Niewiele miast Europy doświadczyło tylu katastrof. Najgorsza przyszła 28 grudnia 1908 roku. Była 5:20 rano. Większość ludzi jeszcze spała. Nagle ziemia zaczęła gwałtownie się trząść. W ciągu kilkudziesięciu sekund ogromna część miasta legła w gruzach. To jednak nie był koniec. Niedługo później pojawiło się tsunami. Potężne fale uderzyły zarówno w Sycylię, jak i w wybrzeże Kalabrii. Całe dzielnice zostały zmiecione z powierzchni ziemi. Liczba ofiar do dziś budzi grozę. Szacuje się, że zginęło od 80 do nawet 120 tysięcy osób. Było to jedno z najtragiczniejszych trzęsień ziemi w historii Europy. Miasto praktycznie przestało istnieć. Świadkowie opisywali krajobraz przypominający koniec świata, a jednak Messyna ponownie się podniosła. Jakby los nie uznał, że mieszkańcy wycierpieli już wystarczająco. Podczas II wojny światowej Messyna ponownie znalazła się na pierwszej linii wydarzeń. Jej strategiczne położenie sprawiło, że była niezwykle ważna dla wojsk niemieckich i włoskich. W 1943 roku, podczas alianckiej inwazji na Sycylię, miasto było intensywnie bombardowane. Naloty trwały miesiącami. Około 1/3 zabudowy została zniszczona. Port, budynki mieszkalne i historyczne zabytki poniosły ogromne straty. Po raz kolejny mieszkańcy musieli odbudowywać swoje miasto niemal od podstaw. Pomimo wszystkich tragedii, Messyna zachowała wiele pięknych miejsc. Jednym z nich jest fontanna di Orione. To renesansowa fontanna przedstawiająca Oriona, mitycznego olbrzyma i myśliwego. Według jednej z lokalnych tradycji właśnie Orion miał być założycielem miasta. Fontanna zachwyca bogactwem rzeźb i detali. Niedaleko znajduje się również fontanna del Nettuno. Tutaj króluje sam Neptun, rzymski bóg mórz. Patrząc na jego potężną postać, skierowaną ku wodom cieśniny, można odnieść wrażenie, że nadal strzeże wejścia do portu. Współczesna Messyna jest miastem pełnym życia. Promy nieustannie kursują pomiędzy Sycylią a włoskim lądem.
port pozostaje jednym z najważniejszych punktów komunikacyjnych regionu. Turyści przyjeżdżają tutaj dla historii, zabytków i wyjątkowej atmosfery. Ale prawdziwą siłą Messyny nie są budynki ani pomniki. To jej mieszkańcy. Ludzie, którzy przez stulecia wielokrotnie patrzyli na ruiny swojego miasta i za każdym razem postanawiali odbudować je od nowa. Messyna jest dowodem na to, że nawet po największych katastrofach można zacząć od początku. I być może właśnie dlatego to miasto robi tak niezwykłe wrażenie. Bo pod warstwą kamieni, ulic i zabytków kryje się historia niezwykłej wytrwałości. Historia ludzi, którzy przetrwali dżumę, trzęsienia ziemi, tsunami, wojny i niezliczone kryzysy. A gdy dziś staniemy nad brzegiem cieśniny messyńskiej i spojrzymy na spokojne wody oddzielające Sycylię od reszty Włoch, trudno uwierzyć, że właśnie tutaj narodziły się jedne z najbardziej niezwykłych legend świata. Może gdzieś pod powierzchnią nadal czai się Scylla. Może Charybda wciąż połyka morskie fale. A może Colapesce nadal podtrzymuje filar, dzięki któremu Sycylia nie zatonęła. Jedno jest pewne, Messyna pozostaje jednym z najbardziej fascynujących i niedocenianych miejsc całego Morza Śródziemnego. I tak właśnie kończy się nasza podróż po Messynie, mieście, które dla wielu jest jedynie bramą do Sycylii, a które skrywa znacznie więcej historii, legend i niezwykłych miejsc, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Mam nadzieję, że podczas tego filmu udało mi się pokazać Wam choć odrobinę wyjątkowego charakteru tego miasta. Miejsca, gdzie przez tysiące lat spotykały się różne kultury, gdzie starożytne mity przeplatają się z prawdziwą historią, a widok na cieśninę messyńską od wieków zachwyca podróżników przybywających na Sycylię. Jeżeli podobała Wam się ta opowieść, serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Znajdziecie tutaj wiele podobnych historii o niezwykłych miejscach, zabytkach, tajemnicach i ciekawostkach z różnych zakątków Europy i świata. Staram się pokazywać nie tylko najpopularniejsze atrakcje, ale także mniej znane miejsca, które mają fascynującą przeszłość i często skrywają historie, o których niewielu słyszało. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zostawicie komentarz i napiszecie, czy byliście kiedyś w Messynie lub na Sycylii, a może dopiero planujecie swoją podróż. Chętnie przeczytam o Waszych doświadczeniach, wspomnieniach i miejscach, które szczególnie polecacie odwiedzić. Jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi filmami, pamiętajcie także o włączeniu powiadomień. Dzięki temu nie przegapicie następnych podróży w czasie i przestrzeni, na które wspólnie będziemy się wybierać. Także dziękuję za poświęcony czas, za obejrzenie filmu i za to, że podróżowaliście dziś razem ze mną po niezwykłej Messynie. Życzę Wam wielu inspirujących odkryć, udanych podróży i kolejnych fascynujących spotkań z historią. Także ja już się z Wami dzisiaj pożegnam. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. We rolled into Messina, saw it on the window glass, blue sky on the harbor, like it wanted me to stay. Old stones in the daylight, made the whole place lean and close. I traced the worn old corners and felt the ancient ghost. Sun on your shoulders, heat in the square, every step
Messina, Messina, you caught me in the sun. Messina, Messina, ancient and alive. Messina, Messina, I still hear the echoes run. Oh, Messina, under that Sicilian sky. By the church and the fountain, we watch the people pass.